Witajcie. Film zacznę od tej kwitnącej rośliny. A cóż to takiego? A jest to krasnokwiat białokwiatowy. Pierwszy raz w życiu, odkąd go mam, czyli minimum 5 lat, zakwitł. Nareszcie. Pierwszy raz w życiu. Ten kwiat rozwinął się tak mniej więcej 2 niecałe tygodnie temu. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej wybuchnie, że tak powiem, kwiatem, bo na razie jest taki w sobie skupiony. Ale jest. Z tego co wiem, co widziałam, to lubią krasnokwiaty bardzo ciasne doniczki. W Wydziale Komunikacji kiedyś, wiele lat temu, poprosiłam o szczepkę panią, która obsługiwała, która pracowała za okienkiem. U nich krasnokwiat białokwiatowy był w gigantycznej donicy i tam takich odnóg było, no ciężko powiedzieć, ale powiem ze 100. Czyli wyobraźcie sobie, wielka donica. Niesamowite wrażenie robiło. No i nareszcie zakwitł ten okaz. A zobaczcie Państwo, jak on tam ma w środku. Ja to troszeczkę ciut odchylę. Nie wiem, czy to tak. Taki jakby słupek zielony, kuleczka. No nic, także taki mały cud. Warto było czekać. Tu jest kolejny, ale to już z innego źródła. Ten ma taką wyższą doniczkę. Też jest tu ich kilka. Ale jeszcze nie kwitnie. Trzeba czasu, czyli. Tutaj w filmie pokażę takich troszeczkę różnych roślin. To odrębny wrzucę filmik króciutki. Pierwszy raz epifilium o przepięknych odcieniach. Nie takim jak widać teraz. Zakwitło, ale no. Wrzucę odrębny filmik. Te epifilia pójdą wszystkie na dwór. Nie mam czasu. Jest ich sporo. I to wszystko idzie na dwór jak co roku. Czerwony też przekwitł. Tu są różne, jest żółty, biały gdzieś. Jak na razie 3 lub 4 kolory tylko zakwitły mi. A jest chyba z 8. Roślin wiele nie posiadam doniczkowych, domowych, bo już nie jestem nimi tak zainteresowana, jak to było wiele lat temu. Tu zostały mi opuncje i takie kaktusowate, tak ogólnie. One stoją wysoko ze względu na to, że koty są. Opuncje mają kolce, wiadomo, kaktusy też, ale opuncja chyba szczególnie jest według mego rozeznania niebezpieczna, bo ona te kolce ma w postaci jakby pyłków wręcz, więc tak muszę koty izolować. Tu jest przepiękna opuncja, ja nazywam ją variegata, bo jest dwukolorowa, biel z zielenią. Też już ma z 6 lat, z 8. Na zewnątrz czekają wianeczniki, czyli hedychium do posadzenia do gruntu. Część podziemna wygląda podobnie jak u kanny, tylko jest znacznie większa, grubsza, silniejsza. I tu to też jest wianecznik hedychium. Jeden kwitł na pomarańczowo, inny na czerwono. Mają albo takie wąskie liście, albo takie szerokie jak tu. Delonix, płomień Afryki. Opadają listki. Tu się olander ukorzenia. A to, proszę, to są już wybudzone chyba wszystkie kalle, czyli kantedeskie. Paręnaście odmian. I ja ich nie będę z donic wykopywała, bo chciałam do gruntu wkopać, ale z racji tego, że nie mam miejsca, dużo nasadzeń jest, dużo jeszcze dosadzę, bo są powysiewane roślinki, dlatego zostają w donicach. Może w tym roku zakwitną, a nie tak jak rok temu to było, że bulwek się namnożyło i tyle tylko tego. W tej chwili jedna kalla kwitnie, a jest to odmiana ze sklepu Cebule Nasiona. Kalifornia odmiana. Cantedeskia
Kalifornia. Dopiero rozwija się kwiat. Tak, myślę, że będzie to dobry krok, że ich nie będę wysadzała do gruntu. Może one wolą mieć ciaśniejsze otoczenie, czyli donicę, by zakwitnąć. Może jak w przypadku krasnokwiatu, tego, który był na początku filmu. Co tu jest jeszcze? Miałam takie maleńkie bardzo kanny ponumerowane. 8 lub 9. Niestety tylko 2 żyją, wybudziły się. To znaczy, może jeszcze się reszta wybudzi. Czyli 2 i 3. Kolorki, zobaczymy. One pójdą do gruntu od pewnej pani. Tu się begonie dopiero wybudziły. Długo to trwało. Rosebud. Benex. Ale są. Begonia marmorata. Od miesiąca, czy ponad miesiąca w oranżerii stały. Tu się coś u 4 dziać zaczyna. Także jest szansa, że będzie. A tu Indica purpurea wybudziła się. Kanna. Wiele kann już mam do gruntu posadzonych. A od kolegi z kanału Kanna w egzotycznym ogrodzie. Ta jeszcze inne od kolegi Piotra. Dobra, co tu dalej? Kalla. Pelargonie. Jedyny bananowiec, jaki mi został. Ale żyje, przetrwał zimę. Tu są, słuchajcie, kliwie. Miałam swego czasu kliwię nobilis, kliwię kwitnącą na żółto. No i te powszechnie znane pospolite kliwie. I coś jeszcze podobnego do kliwi nobilis. Różniło się troszkę kwiatkiem. Ja teraz nie wiem, co jest czym. One chorowały. Nie wiem, ile lat przyjdzie mi czekać na zakwit. Bo tak to bywa, że nie co roku kwitły. Chore liście, ale już odratowane. Był oprysk na wełnowca poczyniony. Spustoszenie jest, tak jak tu widać. Tak jak tu widać, ale żyją. I niech się odradzają. Tu moje zaniedbane grudniki zostały zebrane w jedno, oczyszczone. Niech się odradzają, niczym Feniks z popiołów. Tu natomiast wielkanocniki. Takie szczątkowe ilości, ale są. No i tu jeszcze też w stanie wegetacyjnym Rhypsalidopsis, czyli wielkanocnik. Nie wiem, na jaki kolor kwitnie. Tu jest grudnik jakiś inny. No nic, nie wyrzucę tego. Skoro przetrwały, to moje zaniedbanie. Słuchajcie, to niech będą. To są piękne pelargonie. Kupione pod 2 nazwami od różnych sprzedawców. Minimalnie różnią się listkami i odcieniem kwiecia. Ale zobaczcie, tu jest jedna pelargonia i ona na szczycie już ma zupełnie inne liście, ale to jest jeden krzak. Ciekawostka taka. Tu z wymiany figa komuś ofiarowałam. Coś od pewnego kolegi, bo temu komuś bardzo zależało. Pozdrawiam. A ja mam inną, nie wiem jaką. Ukorzeniają się i też od tej osoby pozdrawiam, której już na razie nie zobaczę. Chyba że kiedyś. To jest ketmia, czyli hibiskus. Ukorzenił się z badyla. Te czekam. Widocznie coś będzie żyło na pewno. A Amaryllis belladonna staje się, nie pamiętam, bo tego różnych mam sporo. Tu też ukorzeniają się różne, nie wyrzucam roślinki. I jedyna, jaka ocalała, begonia koralowa, ta maja, kwitnąca na różowo. Swego czasu miałam i na biało, i argenteo guttata,
Ale tak wyszło, że porozdawałam. Część mi przemarzła i zostałam z jednym. Nie szkodzi, odrodzi się. Tu przepiękna roślina, nazwy nie pamiętam. Marko, to od ciebie. Idzie do dużej donicy, będę przesadzać. A tu kolejne hibiskusy. Widzę, że żyją, ukorzeniły się. Na resztę czekam. Chodźmy dalej. Wodę należy zmienić w oczku, ale nie ma kiedy tego wszystkiego, słuchajcie, robić. Szok. Irysy, inaczej kosaćce. Te kwitną niezawodnie co rok. Ale zaraz zobaczycie inne. Wspaniałe. Tu jest rarytas irys o zielono-kremowych liściach. A ten kwiat żółty nie należy do tych liści, a szkoda. Do tych liści należy taki kwiat. Tego irysa dostałam w 2019 roku w Chorwacji od pewnej gospodyni. I on, muszę powiedzieć, że bardzo wolno się rozrasta, bardzo. Była jedna szczepka, mamy który rok, to już 5 lat, słuchajcie. Bardzo wolno rozrasta się, ale już coś jest. Na razie go nie rozdzielam, nie ruszam. I taki ma kwiat. A tu już inny irys. Irysy mam z różnych źródeł i w tym roku dopiero mogę zobaczyć, jak wyglądają, bo do tej pory 3 czy 4 odmiany tylko widziałam, jak kwitnie. I właśnie takim jednym, którego wcześniej nie widziałam, jaki ma kwiat, jest tu wśród maków ukryty. Czy widać rarytas? Co za połączenie barw. Jeden, jedyny. A obok z Chorwacji, z pewnego stoku w Omiś, wspinaliśmy się na szczyt. To był pamiętny wyjazd, bo pamiętam, że wtedy opuncje rosły wszędzie, a ja, nie wiedząc, jaką krzywdę może zrobić opuncja, naodrywałam kilka członów i co zrobiłam? Do kieszeni wsadziłam, do torby podręcznej. A co się działo później, to był szok, bo tam są puszyste kolce, puszyste w cudzysłowie. I był problem, bo wszędzie się wbijało w ciało. Stamtąd też pochodzą, ze skalistego stoku, irysy. I te się namnażają pięknie. Takie same są i u nas, ale po prostu stamtąd, z tamtego klimatu. Nie różnią się niczym od naszych. Tak myślę, że podobne do naszych. Zaraz porównamy. Maki usuwałam po 100-kroć, 200-kroć. One nadal siedzą w ziemi i wybijają, słuchajcie. Nie jest w stanie się człowiek pozbyć, ale są piękne. Rumianki. Nie do wyplewienia, ale piękne są.
Mszyce je lubią. A to dwa niewielkie krzaczki jagody kamczackiej. Albo Sinoglaska, albo Wojtek. Stwierdzam, że Sinoglaska, bo owoce takie są podobne i mniej smaczne od Wojtka. Gałązki ze 4 lata temu ułamałam. Do ziemi wsadziłam. Nie zapominałam podlewać. I zobaczcie, są nowe sadzonki. Nie wiem, czy z borówką amerykańską też tak można zrobić, ale spróbuję. Myślę, że tak. Tylko borówka lubi kwaśną ziemię. Jagoda kamczacka. Inaczej suchodrzew. Każdy z tych krzaczków podwoił swą objętość. Jesienią późną zostały w to nowe miejsce posadzone, a rosły pod budynkiem w cieniu. Tu czekają na posadzenie sprzed 2 lat żurawki. Przepiękne odmiany. To jeszcze takie szczątkowe były roślinki, ledwo co się narodziły. Miałam kilkanaście takich różnych odmian. I najsilniejsze przetrwały zaniedbania. W donicy, w słońcu, w mrozie. Stały, po prostu stały. I przetrwały. I w tym roku dostaną miejsce nowe. Heuchera, żurawka. Tu fajne liście ma ta. Ciekawa jestem, jak bardzo będzie nasycona tym bordowym kolorem. Jak liść będzie nasycony, gdy roślina już będzie w pełni dorosła. Zobaczymy. 2 sadzoneczki, tu są malusie. I tu kolejne. O takich listkach. Ze 3 są. A ta prawdopodobnie chyba to samo będzie. W tym momencie wygląda mi ciut inaczej niż to. Może stało bardziej na słońcu. Chociaż nie, obstawiam, że to jest inna odmiana. Bo odmian setki są. Dziesiątki na pewno. I też jakaś dziwna hosta o innych liściach. Ta sama sytuacja. Miks odmian. Zostały 3. A z czegoś takiego, co nie dawałam im szans na przeżycie. Ale jednak. A to jest pieris, zdaje się. No i film zakończę pewnie tym widokiem na róże. Trochę te kwiaty ponagrywam dzisiaj, to takie ukojenie nerwów, bo wiecie Państwo, człowiek robi różne rzeczy, stara się, a tu przychodzą takie momenty, kiedy ręce opadają. Nie, trzeba odreagować jakoś. Po prostu nieraz się ma, że tak powiem, pod górkę. Nigdy nie może być dobrze, stabilnie. A w większości się nam na niekorzyść dzieje. Żeby tak choć ciut do przodu. Ciut. Nie. Borykaj się człowieku z takim czy innym problemem. A no cóż, samo życie. Samo życie. Także w kwiaty uciekajmy. Nerwy ukajajmy. I czekajmy, aż się coś tam nam poprawi. W takich czy innych kwestiach. Bo czasem niewiele można, aż pachnie, zdziałać. To co? Do widzenia. Do następnego filmu. Odmiana nieznana tej róży. Ze 20 lat temu na targowisku kupiona została